Cześć, dzisiaj powiem Wam, co sądzę ja jako człowiek, który wychował się na ciężkich enduro na temat kredensu Hondy Goldwing GL 1800. Ale zanim przejdziemy dalej, ja jestem Michał, a na tym kanale staram się Was zarażać pasją do motocykli, jazdy, adventure i wszystkim, co z tym związane. Także jeśli Ci się to podoba, zostaw łapkę w górę, pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał. Zaczynamy z Goldwingiem. Honda Goldwing to prawdziwy klasyk, jeśli mówimy o luksusowym pokonywaniu setek tysięcy kilometrów. I nie jest tak bez powodu. Motocykl, który tutaj mamy, to Honda GL 1800 Goldwing i jest to bezpośredni następca GL 1500, też Goldwinga, który po 13 latach przeszedł diametralną metamorfozę i to, co mamy tutaj, sprawiło, że legenda Hondy Goldwing urosła jeszcze bardziej. Jak widzicie, motocykl robi ogromne wrażenie, jest ogromny i przepiękny, no i rzeczywiście trudno tutaj nie odnieść wrażenia, że ksywa Credence nie wzięła się znikąd. Goldwing 1800 waży 385 kg na sucho. Sercem Hondy Goldwing jest 6-cylindrowy bokser o pojemności 1823 cm, jeśli dobrze pamiętam. Generuje 118 koni, więc stosunkowo nie za dużo, dlatego że mamy tam tylko jeden wałek rozrządu i po 2 zawory na cylinder, ale za to aż 167 Nm i to czuć w czasie jazdy, bo gdy wrzucimy najwyższy bieg, w zasadzie jeśli nie mamy przed sobą żadnych świateł, możemy zapomnieć o istnieniu skrzyni biegów. Patrząc na Goldwinga, nie sposób nie dostrzec tych jego ogromnych kufrów i przestrzeni bagażowej. Motocykl ma bardzo wiele schowków, ale te największe to centralny kufer 61 litrów, dwa boczne po 40 litrów. Oprócz tego mamy tutaj kilka takich małych ukrytych schowaczków, takie jak tu, czy tutaj w panelu bocznym. Mamy jeden, z drugiej strony jest drugi. Da się tym motocyklem naprawdę przewieźć dużo rzeczy. Honda Goldwing to niewątpliwie symbol motocyklowego luksusu i zaczyna się to wszystko już od foteli, które dają niesamowity komfort jazdy, i kończy na wyposażeniu. W motocyklu z 2004 roku, którym jeżdżę sobie, mamy na wyposażeniu radio, komputer pokładowy, który pokazuje kilka podstawowych rzeczy, między innymi takich jak niedomknięty kufer boczny. Możemy tutaj sobie wybrać trip A, trip B. Oprócz tego możemy wyświetlać sobie temperaturę powietrza w stopniach Fahrenheita, wyświetlać ustawienia tylnego zawieszenia, które jest regulowane. Możemy sobie też wyświetlać dane radia, którego słuchamy, częstotliwości. Mamy tu oczywiście sławne radio, regulacja głośności, regulacja częstotliwości, wyciszanie. Możemy przełączyć się na zewnętrzne źródło dźwięku, na CD. Mamy możliwość zamontowania CB oraz interkomu. Tutaj jest wyjście dla kierowcy, z tyłu jest wyjście dla pasażera. Oprócz tego, co my tu mamy? Mamy tutaj cały panel do obsługi CB, a więc mamy volume, mamy kanał, mamy squeal, mamy przycisk do mówienia. Poza tym tutaj standardowe przyciski, kierunkowskazy, trąbka, bardzo głośno, nie będę teraz trąbił. Z drugiej strony mamy tempomat, który bardzo fajnie działa. Zadawanie prędkości i zwalnianie, przyspieszanie i przywracanie ostatnio zadanej prędkości oraz bieg wsteczny, który jest tutaj rozwiązany elektrycznie. Czytelne zegary w zasadzie przypominają te z samochodów Hondy z tych samych roczników. Z przodu motocykl ma potężne światła, jest też wyposażony w fabryczne światła przeciwmgłowe oraz, ponieważ jest to wersja amerykańska, świecą tutaj nam się kierunkowskazy. Ogromna szyba zapewnia mega ochronę przed wiatrem i ja przy moim wzroście naprawdę jestem całkowicie za nią skryty. Honda tutaj zastosowała całkiem wydajny system chłodzenia, bo wcześniejsze Goldwingi miały problemy z przegrzewaniem się, szczególnie przy wolnej jeździe. Tu mamy po 2 chłodnice ustawione wzdłuż motocykla. Zrezygnowano z ustawienia jej czołowo tutaj w centralnym punkcie. Podobno zmniejszyło to opór aerodynamiczny o 10%. Szok, co nie?
Goldwingu ludzie, którzy nigdy nim nie jeździli, mówią bardzo dużo, że to kredens, że jest wielki, że jest ciężki i to poniekąd prawda, bo manewrowanie tym motocyklem na postoju jest niesamowicie trudne. Jest wielki i klocowaty i trzeba naprawdę uważać, żeby go nie oprzeć o ziemię, bo tak naprawdę on się nie przewraca. Natomiast powiem Wam, że jeśli tylko ruszymy z miejsca, jego waga natychmiast znika, dlatego że środek ciężkości tego motocykla jest położony bardzo nisko i no tutaj przeżyłem szok, bo podchodząc do niego, gdy go odbierałem, podszedłem do niego z ogromnym respektem. Raz, jestem jednak wychowany na ciężkich enduro, z drugiej strony no jest to naprawdę kawał sprzęta. Uwierzcie mi, że kiedy rusza się nim z miejsca, naprawdę ta jego waga znika i motocykl jest bardzo sprawny, bardzo chętnie przejeżdża zakręty. Rewelacyjna sprawa. Naprawdę wrażenia tutaj 1 000 000 punktów na plus. Co by nie powiedzieć, Honda Goldwing to Mercedes wśród motocykli i jazda nim to niesamowite doznania komfortu. Jest naprawdę bardzo cicho, świetnie wybiera nierówności, chociaż umówmy się, zdecydowanie lubi przyjemne i bardzo dobrej jakości asfalty. Po wertepach jeździ się nim nie najwygodniej, jest duży i te wszelkie wibracje, no to nie jest jego bajka. Natomiast to, jak jest cicho, jak jest człowiek owiany od wiatru, osłonięty, jak przyjemnie pracuje, mruczy sobie silnik i potrafi zaryczeć, kiedy musimy dołożyć mu trochę do pieca i na przykład kogoś wyprzedzić, no to jest coś niesamowitego. Powiem Wam, że to był absolutnie najszybszy fotel, jakim kiedykolwiek jeździłem. Najszybszy, bardzo wygodny fotel, jakim kiedykolwiek jeździłem. Słuchajcie, jedziemy szybko z podsumowaniem, bo zaraz zeżerą mnie komary. Zalety Hondy Goldwing to niesamowity komfort i wyposażenie, które zapewnia nam pokonywanie 1000 km w niemal domowym komforcie. Kolejnym niezaprzeczalnym plusem jest fakt, że jeśli posiadacie Honda Goldwing, to cena od sprzedaży na pewno będzie wysoka. Przejdźmy do minusów. Tutaj zaczniemy od tego samego. Cena zakupu tego motocykla przyprawia o dreszcze naprawdę niejednego. Kolejną sprawą jest to, że zdecydowanie właściwie wszystkie minusy tego motocykla sprowadzają się do pieniędzy. To nie jest motocykl dla biednych ludzi. Tutaj utrzymanie go, jazda nim, jego zakup, jego serwis jest po prostu wyraźnie droższy niż w wielu innych motocyklach. Ale coś za coś, no Honda Goldwing to Honda Goldwing. To już wszystko w tym odcinku o motocyklu, który zdecydowanie nie nadaje się do jazdy w terenie i nie nadaje się na pierwszy motocykl, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie i bardzo go polubiłem przez te kilkaset kilometrów. Jeśli poszukujecie odzieży termoaktywnej, to razem z polską firmą Redline mamy dla Was promocję. Wystarczy, że sprawdzicie opis tego filmu, tam jest wszystko opisane, wejdźcie na ich stronę. Cała kolekcja odzieży termoaktywnej Redline jest dla Was z kodem promocyjnym w nieco lepszej cenie. A ja osobiście polecam serdecznie, naprawdę używam jej na co dzień i używałem jej przez całą moją wyprawę do Turcji i robi świetnie robotę. Słuchajcie, dla mnie to już koniec przygody z Goldasem, bo dosłownie za chwilkę go oddaję. Chciałem Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a tu Wam pokażę. O tym, że nie wszyscy motocykliści to dawcy. Niektórzy ratują też ludziom życie, nie? I zobaczcie, widzieliście coś takiego? Dr. Riders. Lekarze na motocyklach. Nie wszyscy są źli, nie? Trzymajcie się, hej! Jeśli poszukujecie odzieży termoaktywnej, wejdźcie na... Kurwa, no zjedzą mnie w międzyczasie.